The Last of Us była jedną z najlepszych rzeczy, jakie spotkały PlayStation 3. Naughty Dog wreszcie odkleiło się od Uncharted i zrobiło poważną grę z ciekawym światem i niegłupią historią. Podróż Joela i Ellie to dziś absolutny klasyk. Czy wersja na PlayStation 5 nadal trzyma poziom, czy rozgrywka już się trochę zestarzała? No i oczywiście, czy gra jest warta pełnej ceny, czy to tylko zwykły skok na kasę? Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja The Last of Us. Tym razem na PlayStation 5. Zapraszam. The Last of Us to obok GTA 5 jedyna gra, która pojawiła się na 3 generacjach konsol. Owszem, remaster na PlayStation 4 był w pewien sposób krokiem do przodu. Gra zyskała lepsze oświetlenie, 60 klatek, ale to wciąż ta sama historia i mechanika. Tym razem postanowiono wydać grę na silniku z The Last of Us 2, wykorzystując jego moc i technologię. Pojawienie się The Last of Us Remake na PlayStation 5 właśnie teraz nie jest przypadkiem. Za rogiem czeka już serial realizowany dla HBO, więc jest to idealny moment, aby przypomnieć sobie początek przygód Joela i Ellie. Nie ma sensu robić ponownie recenzji, sama historia nie zmieniła się, nadal jest dobra i trzyma poziom, więc jest to w zasadzie dokładnie to samo co w poprzedniej i jeszcze poprzedniej odsłonie. Ale są delikatne zmiany, w zasadzie dla wielu mogą być niezauważalne. Część scen zmieniono, na przykład ta z wykopywaniem na początku szyby przez Joela. Kamerę ustawiono trochę inaczej. Są to oczywiście estetyczne detale, ale widać, że twórcy wzięli pod lupę każdy aspekt gry i gdzie się dało usprawnili, nawet minimalnie. Pytanie, które spędza sen z powiek graczom, to czy wydanie 350 zł na remake to dużo, czy nie? Przecież inne remake'i tyle nie kosztują. No ja wiem, najlepiej jakby je dawali za darmo. Cóż, na pewno jest to remake pełną gębą. Gra została w zasadzie całkowicie przygotowana od nowa. I tutaj ciekawostka, pewnie mnie, jak i wielu z was nasunęło się pytanie po zobaczeniu pierwszych trailerów, czy oni w ogóle coś zmienili. No właśnie, w naszych wspomnieniach gra wygląda ładniej niż w rzeczywistości. Pamiętam podobną sytuację z wersją na PlayStation 4, ale gdy porównywałem obie odsłony, zobaczyłem, jak spory był progres. Tym razem jest podobnie. Naughty Dog wzięło materiał źródłowy i dopakowało go do aktualnej generacji. Oprawa to najmocniejszy punkt gry i będę tutaj o tym trochę mówił, bo w zasadzie mechanika niewiele się tutaj zmieniła. No dobra, ale co z tymi 350 złotymi? Powiem tak, jeśli jesteś typem gracza, co gra w grę raz i już do niej nie wraca, to remake możesz sobie odpuścić. Jeśli jednak jesteś osobą, którą ominęła rozgrywka, no to najlepiej sprawdzić ją w dopasionym remake'u. Nie znaczy to, że gracze kochający oryginał i pierwszy remake nie znajdą tutaj zupełnie nic nowego. Jest to historia opowiedziana ponownie, ale doznania estetyczne są zupełnie inne niż wcześniej. Jeśli chodzi o historię, wierzcie mi, że ta w ogóle się nie zestarzała. Emocjonalna karuzela od niezapomnianego początku po ostatnie słowa Joela jest tak samo mocna. Smutne, ale część druga jak dla mnie nie dorasta pierwszej odsłonie, a szkoda. Jasne, najwięcej radości będą czerpać gracze, którzy będą odkrywać historię pierwszy raz i tutaj nie mam co do tego wątpliwości. Ja choć sam skończyłem grę 5 razy, ta wersja jest moim 6. ranem i za każdym razem bawiłem się świetnie i nie zanosi się na to, że remake na PlayStation 5 odstawię na półkę. New Game Plus zachęca, aby spróbować ponownie i nie zawaham się tego zrobić. No dobrze, ale czy archaizm rozgrywki nie daje się we znaki? Cóż, wersja na PlayStation 3 miała faktycznie archaiczny interfejs. Poprawiono to w remake'u na PlayStation 4. W najnowszej wersji zmianie uległ ekwipunek, jak i estetyczne elementy interfejsu. Elementy rozgrywki pozostały w zasadzie niezmienione. To nadal gra skradankowo-eksploracyjna z opcjonalnym strzelaniem. Nadal szukamy śmieci, aby craftować broń i pułapki. Nadal zachodzimy przeciwników od tyłu i ich eliminujemy. Tak, to ten sam The Last of Us. Niestety nie wszystkie problemy zostały wyeliminowane. Pamiętacie kaftan niewidzialności Ellie, która była ignorowana przez przeciwników? No to tutaj nadal to jest. Choć i tak mam wrażenie, że system sztucznej inteligencji uległ znacznej poprawie.
sprawie. Wydaje się też, że brutalność została podkręcona, widać to w wielu scenach, gdzie dodano masę detali do nieszczęśników, którzy trafią pod naszą lufę. Również animacje wykańczające są bardziej dosadne. To ciekawe, bo mało ludzi wie, że wersja europejska gry na PlayStation 3 była pod tym kątem porządnie ocenzurowana. Tym razem wszystko wydaje się być na swoim miejscu, a dzięki nowej oprawie dostajemy nawet bardziej malownicze detale ran postrzałowych czy kłutych. Z gry wyleciał tryb multiplayerowy. Trochę nie rozumiem takiego działania, bo sam nawet trochę w niego grałem i było to całkiem przyjemne, więc wielbiciele rozgrywki po sieci mogą czuć się tutaj pominięci. Gra oferuje dwa tryby rozgrywki. Modne ostatnio 40 FPS-ów, które docenią gracze z telewizorami 120 Hz i 60 klatek na sekundę. I pięknie. Gra idealnie chodzi na obu trybach i nie ma problemów z płynnością. Zdziwiłbym się, jakby było inaczej, wszak to Naughty Dog. Początkowo może się wydawać, że gra korzysta z ray tracingu, ale nie. Już na PlayStation 3 świetnie ray tracing udawała i tutaj jest podobnie. To sztuczka znana jeszcze z czasów pierwszego PlayStation, która sprawdziła się w każdej kolejnej wersji. Jeśli chodzi o odbicia, mamy tutaj SSR i Cube Mapping. Ogólnie widać, że Naughty Dog postarało się, aby świat był bardziej żywy. Fajnie to widać na początku gry, gdy biegniemy przez miasto. Pojawiły się kałuże, szyby w oknach wreszcie nie są jednokolorową bryłą. Zwróćcie też uwagę na oświetlenie stacji benzynowej. Zupełnie inny odbiór całości. No dobrze, ale co z tą oprawą? Naprawdę tak dobra? Tak, w mojej opinii Naughty Dog porządnie przygotował remake pod aktualne konsole. Niemal każdy element został podmieniony. Doskonale to widać podczas podróży przez las na koniu. Obiekty, tekstury lepiej wtapiają się w tło. Jest ich więcej i są bardziej naturalne. Zniknęło znane z poprzednich odsłon powielanie tekstur. Tym razem nie zobaczycie powtarzającego się wzorku na ziemi. Zasięg rysowania obiektów potężnie zwiększono, zatem nie ma wrażenia, że coś rysuje się przed naszymi oczami. W wersji na PlayStation 3 i PlayStation 4, no ten mankament był dość widoczny. Ulepszono również drzewa. W PS3 były nieruchome, w PS4 miały delikatną animację, w PS5 poruszają osobnymi liśćmi. Zresztą to samo tyczy się trawy. Doskonale wypadło oświetlenie. Ten element był poprawiany w każdym porcie, ale tutaj wreszcie wygląda to tak jak powinno. Delikatnie zmieniono twarz młodego Joela w prologu. Teraz wygląda on bardziej w mojej opinii naturalnie. Oczywiście wszyscy przeciwnicy zostali porządnie przemodelowani. Mam też wrażenie, że bardziej zróżnicowano ich modele. Ogólnie wydaje się, że zremakeowana część pierwsza wygląda lepiej niż część druga. Lokacje są mniejsze, więc deweloperzy mogli poszaleć w kwestii skomplikowania obiektów i tekstur. Oczywiście w zestawie dostajemy też dodatek Left Behind, który skupia się na początkach Eli i trochę łata dziurę fabularną z części pierwszej. Także dodatek dziejący się w centrum handlowym wypadł znakomicie i warto go skończyć po ukończeniu podstawki. Po zakończeniu gry dostajemy dostęp do bonusów, ciuszków, modeli postaci. Polecam przyjrzeć się modelowi Joela pokrytego śniegiem. Zobaczcie włosy czy plecak, absolutne mistrzostwo świata. Dalej przeróżne tryby renderowania, modyfikatory rozgrywki, jak i zmiany dźwięku. Dla fanów 2 materiały zza kulis i 4 części oryginalnego podcastu. Dostajemy też tryb speedrun dla graczy, których bawi szybkie przechodzenie gry z jednym nabojem i w samych majtasach. No i oczywiście pytanie, czy warto kupić. Cóż, wyjdę naprzeciw malkontentom i sapaczom i powiem, tak, warto, choć cena odstrasza. W sumie jakby przycięli nawet te 5 dyszek, byłoby w porządku, ale czy zmiany w oprawie w ogóle usprawiedliwiają wysoką cenę? Cóż, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Rozumiem graczy, którzy toczą pianę o to, że cena jest za wysoka i że to zwyczajny skok na kasę, zwłaszcza, że wycięto tryb multi, w której tak byś pewnie nie grał. Warto postawić sobie pytanie, czego od remake'u oczekujesz, bo to, że nie ma nowych mechanik, było wiadomo od początku, to wszakże remake wierny oryginałowi. Można dyskutować na temat tego godzinami i nie dojdzie się do wspólnych wniosków. Jeśli razi cię premierowa cena, poczekaj, 5-6 miesięcy i cena spadnie. Gra owszem ma tę samą mechanikę, ale oprawa robi tutaj robotę i dla samych widoczków na PlayStation 5 warto przejść jeszcze raz historię Joela i Eli i zanurzyć się w świat przygotowany przez Naughty Dog. To nie jest port z wersji na PS4, gdzie pociągnięto jedynie pewne składowe gry i dorzucono 60 klatek. To wersja, która została przygotowana w zasadzie od nowa, bez ruszania samego core podstawki. Choć gra korzysta z silnika, który był w części drugiej, widać, że twórcy włożyli sporo pracy, aby z jednej strony dostosować grę do nowej generacji, a z drugiej pozostać wierni oryginałowi. Fajnie widać progres po spojrzeniu na wszystkie 3 odsłony. Naughty Dog dopracowało swoją
grę, szlifując detale. I tak, powtórzę jeszcze raz, to jest ta sama gra. Tak działają remake'i, tak było w Shadow of the Colossus, tak było w masie innych gier, tak jest teraz. Naughty Dog liczy sobie za remake pełną cenę, ma do tego prawo i rynek zweryfikuje, czy słusznie. Jednak jeszcze raz powtórzę, grałeś, nie masz zamiaru wracać, nie kupuj. Jeśli jesteś fanem jak ja, na pewno sprawdzisz i będziesz zadowolony. Ja swoją kopię fizyczną już zamówiłem, pomimo że to co oglądasz ograłem na dostarczonym kodzie, bo żal nie postawić takiego tytułu na półce z grami na PlayStation 5. Polecam. So, is everything you were hoping for? It's got its ups and downs, but you can't deny the view, though. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a.